Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce w szybkim Storytime. Witaj w Jersey City w stanie New Jersey. Akurat jestem idę sobie w stronę pociągu. Jestem tutaj przy ślicznym parczku i pomyślałam, że to doskonała okazja na to, by Wam poopowiadać troszkę takiej personalnej historii, ale ciekawej. Uświadomiłam sobie, że mogę zrobić z tego odcinek Storytime. Ostatnio miałam turystów. To jaka fajna fontanna niedziałająca. A nie, w sumie działa rzeczywiście, jest ptaszek nawet tam siedzi. Miałam ostatnio turystów i córka tych turystów, która też tam z nimi była zwiedzać Nowy Jork, powiedziała, że chciałaby zostać modelką. Taka piękna dziewczyna, 14-letnia, powiedziała, że chce zostać kiedyś modelką. I ci rodzice mnie dużo właśnie pytali na zasadzie, jak taki modeling wpływa na psychikę młodej dziewczyny, czy jest to bezpieczne, czy były właśnie jakieś takie sytuacje na zasadzie Me Too i tak dalej. Sytuacje Me Too były, o tym będzie oddzielny odcinek. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bycia modelką, co to robi z psychiką młodej dziewczyny, to może być różnie. Z jednej strony, jak ktoś nie ma dobrze osadzonego poczucia własnej wartości, to może faktycznie to zniszczyć, bo przychodzi się na castingi i ktoś ci mówi na przykład: jesteś za duża, masz za duży nos, nie jesteś tym, czego szukamy. Szukamy wyższej dziewczyny, szukamy dziewczyny z większym wcięciem w talii, szukamy dziewczyny, która ma ładniejsze włosy i tak dalej, masz za duży nos. Także po prostu można się naprawdę nasłuchać. I miałam kilka takich faktycznie castingów, podczas których brzydkie rzeczy o sobie jakby usłyszałam. Rzeczy, które akurat ten klient miał do powiedzenia na mój temat. Natomiast generalnie ujmując cały temat, uważam, że modeling pomógł mi wyleczyć się z dziecięcych traum. Już mówię dlaczego, to będzie bardzo personalne to, co teraz powiem. Moi rodzice się rozwodzili, jak miałam 10 lat i mój tato zatrzymał mnie i ciężko pracował, więc nie zawsze był czas, żeby zdrowo jeść. Bardziej to wyglądało tak, że dostawałam pieniądze od dziadków, czy od taty, czy od drugiej babci. Po prostu każdy mi tutaj dawał pieniądze, albo każdy mi też dawał jedzenie, więc szybko zrobiłam się dość pulchnym dzieckiem i właśnie między 10 a 12 rokiem życia byłam praktycznie największa w swoim życiu i mnie przezywano Gruba Berta, Pączek, Salceson. Miałam takie, był bullying, byłam taka trochę szykanowana przez ludzi w szkole. I był między innymi taki chłopak z innej klasy, starszy, który co mnie widział na korytarzu w szkole, to mnie przyzywał. A ja się chowałam w łazience, będąc tam w 4. na przykład klasie podstawówki. Chowałam się w łazience i płakałam, prawda? Siedziałam i nie chciałam wyjść z łazienki, żeby mnie tam nie zauważył na korytarzu, tylko siedziałam po prostu i płakałam. Więc to było ciężkie i w pewnym momencie bardzo mi szybko wzrost podskoczył do góry. W jedno lato kilka centymetrów urosłam, więc od razu ta waga jakoś przeszła w inne części ciała, prawda? I jakoś się wysmukliłam. I wiele lat później byłam na pokazie mody, miałam 20 lat. Byłam na pokazie mody w bieliźnie, jeszcze z bronią, żeby było zabawne, bo to było dla militaria.pl. Gdzieś jak mam tutaj jakieś zdjęcia, jakie to były rodzaje pokazów, to wrzucę. I byłam w tej bieliźnie, szłam na tym wybiegu z bronią, patrzę wśród publiczności jest ten chłopak, który mnie przezywał na korytarzu ze starszej klasy, że jestem właśnie gruba, że jestem pączkiem. A teraz mnie widzi na wybiegu wśród innych szczupłych, wysokich, pięknych modelek. I podeszłam do niego po tym pokazie i powiedziałam: cześć. On taki zdziwiony mówi: o, cześć. Tak tutaj myślał, że jakaś modelka do niego podeszła flirtować.
A ja mówię, kojarzysz mnie w ogóle, pamiętasz mnie? On mówi, no nie, takiej dziewczyny to bym nie zapomniał. A ja mówię, no chyba jednak zapomniałeś, bo jak byłam dzieckiem 8 lat temu, to szykanowałeś mnie i przyzywałeś mnie na korytarzu w szkole i sprawiłeś, że moje życie było piekłem, że miałam bardzo niskie poczucie wartości. Później zaczęłam być właśnie na dietach, zaczęłam rosnąć i przeszłam później, jak miałam 16 lat, zaczęłam modeling. Więc mu tak powiedziałam, on w takim głębokim szoku. I ja mu powiedziałam, no widzisz, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Facet krzyknął, hej, what's up, bo zobaczył, że nagrywam. Więc mi de facto modeling pomógł w tej traumie grubego dziecka. I wyleczył mi tą traumę. Więc modeling może wpłynąć na życie i na postrzeganie samego siebie w różnoraki sposób. U mnie akurat zamiast dawać mi kolejne rzeczy do przepracowywania, do martwienia się, o nie, jestem za, nie wiem, za gruba, za duży nos, za wąska w talii, za grube nogi. Zamiast robić to, to stwierdziłam, nie jestem jakoś najbardziej szczupła na tym wybiegu, ale jestem jedną z tych dziewczyn, że nie jestem już tym grubym dzieckiem. Także mi to pomogło wyleczyć właśnie tą taką traumę grubego dziecka, którą nosiłam w sobie. I też w tym pomógł właśnie między innymi taki bully, taki facet, który po prostu za dzieciaka sprawiało mu przyjemność krzywdzenie innych dzieci. I było to super, że go mogłam zobaczyć faktycznie w realu i mu po prostu powiedzieć, co o nim myślę i jak jego zachowanie wpłynęło na resztę mojego życia. To tyle w takim razie, jeśli chodzi o ten aspekt właśnie leczenia traum przez modeling. Zapraszam Was na kolejne odcinki Polki w Ameryce, może już z innego miasta w Stanach Zjednoczonych. W środę jak zawsze długi odcinek. Na razie, pa!